Cześć, witam Was Energik. Jak widzicie, już zmierzcha, albo już jest całkowicie ciemno. Niestety te zimowe wieczory, zimowe nagrywanie zazwyczaj będzie się odbywało w takich, a nie innych warunkach. No, trudno. Dzisiaj mam dla Was grę Soul River. Muszę tak pod kątem pokazać, jak to wygląda. Soul River, który jest kontynuacją gry Legacy of Kain Blood Omen. Muszę przyznać, że w momencie, kiedy dowiedziałem się, że gra wychodzi, próbuję jakoś to światło może inaczej ustawić, żeby lepiej było widać. Chyba nie bardzo coś idzie. O, może tak. Gdy dowiedziałem się, że wychodzi druga część Legacy of Kain, naprawdę byłem mocno tym zajarany, bo była to naprawdę gra, która strasznie mi się podobała. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was do obejrzenia. To było grane Blood Omen Legacy of Kain, gdzie się tym zajmuję. Niemniej jednak, gdy dowiedziałem się, że wychodzi druga część, ja już się nie mogłem doczekać, bo powrót do świata Nosgoth był na pewno dla mnie było czymś naprawdę wielkim przeżyciem i chciałbym poznać dalszą historię Kaina. Jakie było moje zdziwienie, gdy w kolejnych zapowiedziach okazało się, że w tej grze nie będziemy sterować Kainem. Mało tego, Kain będzie głównym bossem w naszej grze. To była całkowicie mi to po prostu mózg rozwaliło, ponieważ no, odmieniało całą, słuchajcie, ciężar całej gry był przełożony na zupełnie inne elementy. Niestety muszę tutaj troszkę zaspoilerować, ale nie ma możliwości opowiedzenia inaczej tej historii. W grze wcielamy się w Raziela, czyli tego co widzicie tutaj bohatera, który na początku też jest wampirem, wskutek ewolucji wytwarza czy też dostaje skrzydła. Nie podoba się to Kainowi, który w momencie kiedy akcja się dzieje, jest to około 1300 albo 1500 lat po pierwszej części Blood Omen Legacy of Kain. Warto zauważyć, że Legacy of Kain, ta pierwsza część Blood Omen, miała dwa zakończenia, dobre i złe. Tu muszę niestety rzucić spoilerem. W dobrym zakończeniu Kain poświęcał się na rzecz świata Nosgoth i ratował ostatni filar, na których opierał się cały świat Nosgoth, i dzięki temu kraina mogła przeżyć. Jednak mógł postąpić inaczej, mógł nie poświęcać się i w tym momencie wampiry zawładnęły całym światem Nosgoth i to drugie zakończenie, gdy Kain się jednak nie poświęca, jest zakończeniem tym kanonicznym, na podstawie którego powstał właśnie Soul River. Tak więc Raziel wytwarza, czy też w trakcie ewolucji dostaje skrzydła. Nie podoba się to Kainowi, który łamie jego skrzydła, zabija go, wrzuca do takiego, nie wiem jak to się nazywa, takiego wiru, i Kain oczywiście umiera, jednak zostaje wskrzeszony przez pradawnego Boga, który gdzieś tam pod krainą Nosgoth nadal istnieje i który każe mu się zemścić. Jednak Raziel nie jest już takim wampirem, jakim był, ponieważ wcześniej był takim standardowym wampirem, który wysysał krew. Tutaj poprzez, nie wiem dlaczego, on jakoś tak mutuje w taką, ciężko powiedzieć, że jest to wampir, to jest taką zjawą, zawieszony pomiędzy dwoma światami, realnym i duchowym. Kain powraca, jednak tym razem nie będzie wysysał krwi, a zabierał duszę pokonanych przeciwników. Przynajmniej tak to wygląda. Zostaje nazwany przez pradawnego boga Soul River. W trakcie gry przy pierwszym spotkaniu z Kainem zyskuje miecz, który także nosi tą nazwę Soul River. Warto zwrócić uwagę, że autorzy na skutek tam wewnętrznych jakichś przetasowań, ponieważ pierwszą część produkował Silicon Knight, tam jakieś były niesnaski, także kontynuacja przygód Kaina także się pojawiła i będzie w to było grane, i to jest Blood Omen 2, jednakże drugą częścią serii jest właśnie Soul River. Dla wielu z Was prawdopodobnie jest to gra, z którą zetknęliście się na pierwszym PlayStation, ponieważ gra święciła triumfy na pierwszym PlayStation. Przede wszystkim widać zmianę całego podejścia do gry. Blood Omen był typową grą z widoku izometrycznego, właściwie taki, no tak, z widoku izometrycznego, takim hack and slashem z leciutkim posmakiem RPG. Tutaj dostajemy bardziej grę
zręcznościowo-przygodową z dużym naciskiem na rozwiązywanie zagadek logicznych. Widok widzimy w stylu Tomb Raidera, czyli mamy kamerę z perspektywy trzeciej osoby. Kane, jako że nie jest już wampirem, a jest taką jakby zjawą, zyskuje nowe możliwości. Dzięki temu, że został wskrzeszony przez pradawnego Boga, dało mu to możliwość istnienia w dwóch światach, albo w świecie rzeczywistym, albo w świecie duchowym. I ten patent przez grę będzie przewijał się wielokrotnie. Często świat duchowy jest takim karykaturalnym odbiciem świata rzeczywistego. W podobny sposób zostało to zastosowane w remake'u Giana Sisters, który grałem, nie pamiętam, Twisted, jakoś się tam to nazywało, gdzie też bohaterki przemierzały dwa światy i tak jest też tutaj. Wydaje mi się, że jest to taka pierwsza gra, gdzie zastosowano ten patent. Często nie mogąc się dostać w normalnym świecie na wyższe półki, przenosząc się do świata duchowego, niektóre półki się obniżają, zostają wygięte i w ten sposób możemy się dostać na inne kondygnacje. Ten całkiem fajny patent doskonale się sprawdza w grze, aczkolwiek według mnie za mało jest tych zagadek związanych pomiędzy przełączeniem się pomiędzy tymi światami. Częściej będziemy spotykać się z zagadkami typu przesuwanie klocków, ustawienie w odpowiedniej pozycji klocków, tego typu zagadki. Gra wykorzystywała już akceleratory grafiki, ponieważ w 1999 roku, kiedy gra już wyszła, grafika 3D była, że tak powiem, na pełnym wypasie. Znaczy, to już się wszystko tak upowszechniło, że wszystkie gry właściwie, które wychodziły, były w grafice trójwymiarowej i oczywiście nie inaczej stało się z Soul Riverem. W tamtym czasie gra naprawdę robiła ogromne wrażenie. Przede wszystkim świetnie zaprojektowana postać, która może się podobać. Raziel jako ten taki duchowy wampir, że tak powiem, fajnie jest postacią zaprojektowaną. Widać, że w momencie, kiedy wsysa duszę, nie ma całkowicie dolnej szczęki, ma tylko górną szczękę. Tutaj już widać kości. Fajnie to zostało zaprojektowane, ale to, co zdecydowanie wybijało się w tamtym czasie na plus, to rewelacyjnie zaprojektowane pomieszczenia, gotyckie, ogromne przestrzenie, w tamtym czasie ogromne, dzisiaj to oczywiście wiadomo, że to nie ma co porównywać z GTA, no ale ogromne przestrzenie, ogromne jakieś zamki gotyckie, jakieś pieczary, to wszystko świetnie się wpisywało w klimat i powodowało, że ta gra była taka mroczna, ale też naprawdę bardzo fajnie się w nią grało. Na drodze Raziela stają jego bracia wampiry, których musi po kolei pokonać. Wraz z pokonywaniem kolejnych bossów zyskuje nowe możliwości i między innymi pojawia się potem strzelanie z miecza taką energią, będzie mógł pływać. To jest też fajnie rozwiązano właśnie wodę, ponieważ woda dla wampirów jest zabójcza, ale nie dla Raziela. Raziel w momencie, kiedy wpada do wody, przenosi się automatycznie do świata duchów, gdzie woda jest po prostu przezroczysta i nie stanowi dla niego żadnego problemu. Ważny też jest ten element, że w grze nie można zginąć. W momencie, kiedy giniesz w świecie materialnym, przenosisz się do świata duchowego. Jeżeli zginiesz także w świecie duchowym, przenosisz się z powrotem do pieczary pradawnego Boga, skąd musisz zaczynać wędrówkę od nowa. Zastosowano też tutaj sprytny system teleportów, to znaczy możemy się przenieść w teleporty w różne miejsca krainy Nosgoth po to, aby odwiedzić nawet te wcześniejsze miejsca, które były dla nas niedostępne, bo wraz z nowymi możliwościami Kane dostaje oczywiście możliwość na przykład wspinania się po pionowych ścianach i może dotrzeć do miejsc, które wcześniej były dla nas niedostępne. Muszę przyznać, że Soul River doskonale się wpisuje w mitologię świata Nosgoth i doskonale doskonale się wpisuje i doskonale uzupełnia to, co zobaczyliśmy w Legacy of Kain Blood Omen. Jednakże obydwie gry są całkowicie inne. Jedyną rzeczą, która obydwa tytuły łączy, to oczywiście Kain, gdzie w jednej grze jest bohaterem, w drugiej jest negatywnym bohaterem, takim największym wrogiem głównego bohatera Raziela. No i oczywiście świat Nosgoth. Dziwię się, że do dzisiaj nie powstała już kolejna część, ponieważ po Soul Riverze powstała jeszcze druga część Blood Omen, potem powstał Soul River 2 i Legacy of Kain Defiance, które chyba najbardziej będzie Wam
znany, gdzie sterujemy już dwójką bohaterów, i Kane'em i Razielem na zmianę. Natomiast po tych 5 grach żadna gra już więcej nie powstała, a szkoda, bo historia, która została opowiedziana, świat, który został nakreślony w tych grach jest na tyle bogaty, że aż się prosi o to, żeby pokazać, co będzie dalej. Moje pierwsze zetknięcie z grą Soul River nastąpiło w momencie, kiedy kupiłem, bądź dostałem od kogoś, nie pamiętam, ruskiego, oryginalnego tłoka. Niestety nie przygotowałem sobie go dzisiaj, więc go Wam nie pokażę, ale mam gdzieś go tutaj, gdzieś go mam w szafce schowanego. I muszę przyznać, że tytuł sprawił mi w tamtym czasie masę radości i dzisiaj, gdy kończyłem, chociaż już grafika może troszkę jest archaiczna, nadal gra potrafi się obronić świetną fabułą, bardzo dobrym voice actingiem i taką tą mroczną stroną całej gry. Warto zauważyć, że Raziel w trakcie swojej przygody też pozna swój rodowód, czyli kim tak naprawdę był, to też jest dosyć ciekawe. No i muszę przyznać, że ogólnie gra świetnie się wpisuje w świat Nosgoth i na pewno nie mogę powiedzieć, że jest to lepsza gra od Blood Omen Legacy of Kain. Jest to gra zupełnie inna, gdzie zupełnie w innym miejscu są rozłożone elementy, które błyszczały w Blood Omen Legacy of Kain. Tutaj te elementy są po prostu inne, więc ciężko stwierdzić, czy gra jest lepsza, czy gra jest gorsza. W mojej ocenie tytuł świetnie się wpisuje i zapewne dla wielu z Was tytuł jest znany chociażby z pierwszego PlayStation, także myślę, że jest to tytuł, który warto poznać. Pudełko, które widzicie, jest to pudełko amerykańskie. Eidos wydawał amerykańskie wersje gier właśnie w takich pudełkach, tak zwanych trapezoid box. Tak one wyglądały. Zaletą, przewagą nad zwykłymi pudełkami jest to, że pudełko się tutaj otwiera i mamy tutaj na przykład taką fajną grafikę Raziela wraz z paroma screenami z gry. Także dosyć fajny pomysł, aczkolwiek muszę przyznać, że na półce tego typu pudełka Trapezoid Box są dosyć nieszczególnie one fajnie leżą, że tak powiem, ponieważ jak widzicie ten bok jest tutaj zgięty, więc tu obok nie można postawić żadnej gry. Warto zwrócić uwagę, że gry w serii Trapezoid Box, w pudełkach Trapezoid Box pojawiły się m.in. dwie części Tifa, Final Fantasy VII i chyba Soul River 2 nie, chyba to wszystko. Aczkolwiek większość gier tych Eidosu były wydawane właśnie w tego typu pudełkach. Ok, zobaczmy, co jest w środku. W środku chyba za dużo aż tak nie ma. Ja już nie pamiętam, powiem szczerze, bo czas, kiedy zaglądałem do środka, minęło trochę czasu. Przede wszystkim ponownie karta rejestracyjna niewypełniona Eidosu. Katalog gier. W ówczesnym czasie Eidos był bardzo mocną marką, bardzo mocną firmą, która miała w garści naprawdę rewelacyjne gry. Między innymi Tomb Raider. Jak widzicie, ta wersja Tomb Raidera, też pierwsze 3 części pojawiły się w Trapezoid Box. Oczywiście Legacy of Kain, świetną bijatykę Fighting Force, tutaj akurat druga część, nie pamiętam, czy pierwsza część też była z Eidosu, Urban Chaos, ale też oczywiście Daikatana, baby, Daikatana, tak jest. Także dosyć mocne marki. Pierwszy Deus Ex też był od Eidosu, czy też wydawcą był Eidos. No, trzeba przyznać, że miał on naprawdę w swoim ręku bardzo, bardzo dobre marki. Kolejna rzecz, mamy jakiś reklamę PC Accelerator, to jest chyba jakaś gazeta, albo nie wiem, co to jest. Chyba tak, chyba jakaś gazeta, która już chyba nawet nie istnieje. No i mamy płytki. Tutaj ciekawostka, ponieważ w tamtym czasie większość gier była wydawana oczywiście w pudełkach plastikowych. Natomiast Soul River, nie wiem, czy wszystkie Trapezoid Boxy tak były wydawane, jest w pudełku takim tekturowym. Rozkłada się na 3 części. Warto zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od wersji brytyjskiej i polskiej posiada on drugą płytę CD, na której są chyba dodatki albo dema. Zaraz sobie zerkniemy. Tak, są tu dema. Na tej płycie są po prostu zawarte dema różnych gier Eidosu, m.in. Thief, Tomb Raidery, Komandosi, Behind the Enemy Lines. Oprócz tego mamy oczywiście tutaj w tej wkładce włożoną instrukcję, którą zaraz sobie zobaczymy. Instrukcja czarno-biała, aczkolwiek jest troszkę informacji zawartych na temat świata Nosgoth i oczywiście bohaterów. Szkoda, bo jest ich dosyć mało, a przydałoby się bardziej rozwiązać, czy też bardziej
uzupełnić wiadomości na temat świata Nosgoth właśnie za pomocą takiej instrukcji. Niestety za wiele się tutaj nie dowiemy, same podstawowe informacje. Szkoda, bo świat Nosgoth jest, myślę, na tyle bogaty, że warto by było w niego się oczywiście jeszcze zagłębić bardziej. Słuchajcie, dzisiaj Soul River nie ma szans obronić się w porównaniu z tytułami, które są na najnowsze platformy. No to jest oczywiste. Minęło już tyle lat, a gra pomimo wszystko jednak broni się świetną fabułą, świetnym klimatem. Dla wszystkich, którzy chcą poznać historię świata Nosgoth, historię Kaina, oczywiście Soul River jest pozycją obowiązkową. Może nie jest to gra tak naładowana akcją jak inne tytuły, nawet z tamtego okresu, jak na przykład, nie wiem, Tomb Raider, a bardziej taka gra wyważona i spokojna, gdzie walka jest tylko dodatkiem, a głównie spędzamy czas na rozwiązywaniu ciekawych zagadek. Także no jest to troszkę inny typ gry niż do którego przyzwyczaiła nas pierwsza część Blood Omen Legacy of Kain, ale myślę, że ta inność wyszła tej grze na dobre, jest to naprawdę świetna gra i jak najbardziej mogę polecić właściwie wszystkie gry ze świata Nosgoth, wszystkie gry z serii Legacy of Kain z czystego serca mogę polecić, może poza Blood Omen 2, który no nie jest za dobrą grą, ale do tego jeszcze sobie dojdziemy w trakcie w przyszłości oczywiście, gdy będę omawiał pozostałe gry z serii To było grane. To tyle. Tak czy tak, zapraszam Was do zapoznania się z Soul Riverem, bo jest to też kawał myślę, historii gier komputerowych. Gra, którą wielu pamięta, wielu darzy ogromnym szacunkiem, między innymi ja. I myślę, że chociażby przez to warto by się z nią zapoznać. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.